mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o markach, które kiedyś miały swoją popularność na koreańskich rynkach, potem trochę upadły i w pewnym momencie chciały się przebranżowić i trochę pokazać świeższą szatę graficzną czasami, a czasami powalczyć produktami na koreańskim rynku i słuchajcie, im się udało. Dokładnie. To może zaczniemy od takiej marki, jaką jest Innisfree, która, nie wiem jak teraz z tą popularnością marki Innisfree w Polsce, wydaje mi się, że ona nie jest zbyt popularna, ale ileś lat temu była dość popularna nie tylko w Korei, ale też za granicą. To jest marka, która została założona w 2000 roku i dawno temu ten ich image był taki bardzo przystępny cenowo. Troszkę dla młodszych grup i też ta szata graficzna, nie wiem czy kojarzysz tą szatę graficzną, taką starszą, właśnie całe zielone, całe fioletowe te produkty były i oni bardzo długo mieli tą samą szatę graficzną. Tak, I tak szło i trochę zaczęło to tak się... Znaczy nie koreański wybijaliście. rynek po prostu zaczął się zmieniać, a firmy przestały się zmieniać, dlatego Tak. też jakby zaczęły upadać, niektóre firmy nie podniosły się, ale Innisfree postanowiło w pewnym momencie, że nie, my chcemy zawalczyć o koreański rynek. I zmieniło na pewno swoją szatę graficzną, ale nie tylko szatę, ale także składniki, które będą w kosmetykach. To prawda, wydaje mi się, że dzięki temu serum Innisfree trochę się podniosło, bo to jest jedne z pierwszych serum z retinolem, które pojawiło się na koreańskim rynku i zyskało popularność. To jest Retinol Cica Repair Ampule, przedtem był poprzednik tego serum troszkę inny i to co widać w ogóle ta zmiana szaty graficznej. Mi się na przykład bardzo podoba taka szata graficzna, ona jest bardzo przystępna, bardzo ładnie wygląda i tak minimalistycznie. Tak. Nie jest jakoś tak... Widać, że troszkę więcej taki produkt może kosztować niż na przykład jakieś krzykliwe kolory w stylu, gdzie tutaj w Korei na przykład właśnie te krzykliwe kolory są dla młodszego odbiorcy raczej To kierowane. prawda. I to, co mówisz, właśnie wyższa cena. Jak wypuścili te produkty, tą linię, to cena poszła w górę. I ja na przykład byłam w szoku, bo pamiętam jak to serum wyszło w Korei i myślę sobie, no dużo osób o nim mówi, zakupię sobie, może wypróbuję w końcu retinol, patrzę się, a to kosztowało 30 000. Więc jak na Innisfree, no, która zawsze kojarzyła się z takimi bardzo przystępnymi cenowo kosmetykami, no to cena poszła w górę, ale to jak widać działa, bo nie dość, że to serum się dobrze sprzedaje, mają to serum z witaminą C i takie jeszcze jedno Black Tea Ampule, które też się fantastycznie sprzedaje. Te produkty właśnie dzięki temu, że i zmieniły szatę graficzną, dodały składniki aktywne, które kiedyś w Korei nie były na tyle popularne. Prawda. I mało firm właśnie miało w sobie składniki aktywne, także ta firma uzyskała certyfikat No More Bunnies, yes? Czyli tej takiej nietestowanej na zwierzętach. Do tego Tak. składniki pochodzą z wyspy Jeju, gdzie w ogóle dla ciekawości na wyspie Jeju znajduje się cały sklep taki pop-up store, który jest tak naprawdę stałym pop-up storem w jednej z plantacji herbaty. Tak, I tam byłam też- tam. Ja także tam byłam, więc jeżeli Wy nie byliście, to myślę, że fajnie tam pojechać i zobaczyć. Naprawdę dużo produktów tam jest od Innisfree i jak ja tam weszłam, naprawdę mi się ta marka tam spodobała. Było bardzo w takim kolorystyce właśnie naturalnej, Tak. zielono. Były tam jakieś fiolety przechodziły, ale to nie, bardziej rzucały się właśnie ta kolorystyka i aż chciało się to sobie kupić. Tak, ale właśnie to co mówisz, ten pop-up store ma taki klimat, a jak się patrzy na to, jakie oni kręcą reklamy, to jest taka właśnie dużo wody, taki spokojny, naturalny klimat i no to jest... Myślę, że to jest właśnie ich taki image, Tak. który już teraz do nich trochę przyległ. Co prawda wspomniałaś, jak myśmy wcześniej rozmawiały na temat tej firmy, to teraz troszkę te kosmetyki troszkę tak idą teraz swoją wolną ścieżką, nic nie wychodzi takiego, co by jeszcze
miało Tak. przypomnieć o swojej, o tej marce, ale myślę, że to tak ma chyba większość marek, że w pewnym momencie przystopują, te Tak. kultowe produkty nadal się sprzedają w taki sam Mhm. dobry sposób, ale powoli to hamuje do kolejnych, które wprowadzą innowacyjnych produktów. Na przykład dobrym przykładem też jest Viti, gdzie po prostu była to tania marka, Mhm. w pewnym momencie wypuścili. To już się znudzi, potem znowu Tak. przystopują troszeczkę. No, Dobrze. zobaczymy. I kolejna marka, która też prawdopodobnie była kiedyś wielkim boomem, potem znowu przystopowała i ponownie wróciła, a zrobiła pewne zabiegi, żeby ponownie skraść serca kochanek. Ale to jest marka, która na zagranicznym rynku od dawna radzi sobie dobrze, a mowa tutaj o Cosrx. Tak, na zagranicznych markach, raczej na zagranicznych rynkach najczęściej znana oczywiście od swoich już bardzo starych produktów, Bardzo. nie? To Bardzo. są ze śluzu ślimaka, które w Korei, no to już jest taki bardzo, bardzo stary trend. Bardzo stary trend, zwłaszcza jeśli idzie o składnik, to po pierwsze, a po drugie jeśli idzie o sam produkt, bo dobrych 10 lat temu to jest marka z 2013 roku i z tego co kojarzę 10 lat temu właśnie jeszcze w Korei, znaczy dalej się da kupić ten produkt na Coupang. Oczywiście Oczywiście, że one są w Olive, ale ja nie wiem, ja na przykład używałam tego produktu 10 lat temu, tylko też ja wtedy mieszkałam w Polsce. I potem jak przyjeżdżałam do Korei, to zawsze sobie to kupowałam, ale ja nie wiedziałam wtedy, czy to jest w ogóle popularny produkt w Korei, czy nie. No i wiadomo też, popularne były te wszystkie jakieś esencje, tonery z kwasami. W Korei były popularne pady, te złuszczające, bo to tak. była jedna z pierwszych firm, które wydała takie toner padsy, ale potem to wszystko tak zaczęło przymierać. Dało się to kupić, ale już od dłuższego czasu Cosrx był taką marką bardzo widoczną głównie na zagranicznym rynku. Widać było, że opakowania w ogóle się nie zmieniły. Od samego początku były identyczne. Już to tutaj trochę u nas zaczynało zalatywać trochę starością, niestety, bo jak się patrzy, jak te marki dynamicznie się zmieniają, wchodzą nowe, no to ten design zaczął wyglądać tak troszkę już nieświeżo. Odstawał strasznie od swojej reszty, dlatego żeby nie pójść w totalne zapomnienie, oczywiście te podobne zabiegi do Innisfree i Cosrx uczynił, czyli zmienił szatę graficzną oraz dodał nowe składniki, które jeszcze wtedy tak nie były dostępne w Korei, a oczywiście chodzi o składniki aktywne. Tak, bo oni wypuścili coś, co ma być taką dermaline. Wydaje mi się, że to w Korei też jest jakaś taka faza, żeby wypuszczać takie bardziej derma kosmetyki trochę z wyższej półki. I właśnie Cosrx to zrobił, tylko że ta linia w ogóle nie jest popularna za granicą. A dlaczego? Dlatego, że ta linia miała szansę zaistnieć głównie na koreańskim rynku, bo oni trafili w lukę. W lukę, gdzie nie było właśnie dużo produktów, to co już mówiłaś, ze składnikami aktywnymi, gdzie oni konkretnie wypisali, jak dużo czego jest. Tak, bo na przykład jak szło się jeszcze niedawno do koreańskiego Rossmana, można by tak powiedzieć, co do końca nie jest, ale jak się tak szło do Olive Young, to patrzało się tak, żeby znaleźć serum, gdzie masz wypisane składniki procentowe, witaminę C, to było naprawdę ciężkie zadanie. Tak, a oni właśnie wypuścili i retinol 0,1, 0,3, 0,5, co jak na koreański rynek 0,5 to już wysoko. Wypuścili serum z niacinamidem 15%, wypuścili właśnie... Jeszcze przed Anuą samą. Tak, wypuścili właśnie to serum z peptydami, które się sprzedaje super i właśnie witaminy C, gdzie tam jest powiedziane, że to nie jest pochodna witaminy C, tylko witamina C ustabilizowana, że jest 13%, 23%. Takich informacji w koreańskiej sklepie kosmetykami nie dostaniecie, więc... Ale właśnie dlatego to serum z witaminą C sprzedaje się naprawdę fantastycznie, no i tak samo te peptydy i retinol też całkiem dobrze sobie radzi. Ale też możecie zauważyć, jak te dermakosmetyki zaczynają wyglądać, bo to nie jest jedyna firma, która ma takie ala dermakosmetyki, bo kolejna firma zaczyna właśnie wchodzić w ten wygląd taki bardzo szczegółowy, razem z... No, te dermakosmetyki mają typ taki, a jest to oczywiście Mediheal. To prawda. Gdzie masz to serum?
Tutaj. O. Mediheal, które teraz właśnie zmienia trochę szatę graficzną, ale zanim przejdziemy do tych nowoczesnych czasów, kiedy Mediheal zmienia swoją szatę graficzną już nie pierwszy raz, to przejdźmy do tych czasów, kiedy Mediheal dopiero zaczynało, czyli do 2009 roku i co tak zszokowało koreański rynek, że Mediheal zaczęło być w miarę rozpoznawalną marką. Na samym początku to, co zszokowało Koreańczyków, to to, że Mediheal jako marka zajęło się głównie wypuszczaniem masek w płachcie. A w tamtych czasach dużo takich marek nie było, bo maski w płachcie to był jednak taki dodatek. A oni powiedzieli, my zrobimy przystępne cenowo maski w płachcie, będziemy wypuszczać głównie je. W tamtych czasach i Mediheal i była taka też inna marka Leaders były praktycznie równorzędne, może Mediheal było troszeczkę wyżej, ale obie miały bardzo podobną szatę graficzną, były tanimi, W miarę produktami. w miarę produktami, ale to co ciekawe, na przykład Leaders teraz, jak się patrzy na szatę graficzną, dalej Zostaje trochę w tyle? Nie. Tak. Nie. I oni dalej zostali tą tanią marką, a u Mediheal bardzo dużo się zmieniło. Tak, bardzo dużo się zmieniło i to jest właśnie jeden z takich podstawowych produktów, które bardzo mocno widać po tym, jak się mocno zmieniły. To jest Leaders, jak mówisz, płachta, która tak naprawdę ma bardzo stary wygląd opakowania oraz najnowszy produkt z Mediheal, który zakupiłyśmy, to są maska ze spikulami. Więc to jest taka bardzo, bardzo nowość i Mediheal nie zwalnia. Tak, nie próżnuje. Tak, nie próżnuje, chce nadal być rozpoznawalną marką, dlatego oprócz masek, serum, całej szaty graficznej starają się nadal mocno pracować nad tym, żeby zostały w pamięci nie tylko Koreańczyków. Ale wydaje mi się, że to wiadomo, że te maski Mediheal, które od dawna były popularne, na tym oczywiście oni wszystko zbudowali, ale potem, co przyniosło im chyba to był taki bardzo duży kop dla tej firmy, to właśnie po tym, jak wypuścili te toner padsy. Tak. Bo po toner Racja. padsach jakby trochę zmienił się image tej marki. Widać, że oni zaczęli odnawiać tą szatę graficzną. Zupełnie inaczej to wygląda niż właśnie te takie maski z Mediheal, które kojarzymy z przeszłości i potem faktycznie zaczęli wypuszczać też serum. Tak, ale co trzeba przyznać, to też to, że oni są jakby tacy w miarę stateczni, jeżeli chodzi o ilość tych produktów, że oni jako jedyna marka, patrząc na półkę, to po prostu te maseczki wyskakują, ale też toner padsy także wyskakują z tych półek, bo naprawdę mają duży wybór. Co jest chyba minusem czasami, że na przykład oni potrafią wypuścić, jest to serum właśnie, Tea Tree, nie wiem czy pewnie niektórzy z Was kojarzą, bo ono jest dość popularne na różnych social mediach zagranicznych też. I oni potem wypuścili też takie serum, takie linie, gdzie też jest serum z Tea Tree. I to, co jest śmieszne, że oni potrafią wypuścić, na przykład jak mają te maski właśnie z tym olejkiem z drzewa herbacianego, czy tam liśćmi z drzewa herbacianego, po prostu tych masek jest naprawdę chyba z 5 rodzajów. Te, które są znane na zagranicznym rynku, to jedno, te, które się sprzedaje w Oliwie, ale jak wejdziecie na ich oficjalną stronę, oni mają na przykład właśnie jakieś anti-dust, jakieś przeciw zanieczyszczeniom. Mają jeszcze jakieś tam chyba 2 czy 3 rodzaje i ja nie wiem, jak to się różni naprawdę, więc to jest pewnego rodzaju minus. No tak, to też można przyznać, że właśnie chyba mają też troszkę za dużo tego wszystkiego. Ale najważniejsze to jest to, że marka jednak utrzymuje się na rynku i dzięki temu mamy duży wybór naprawdę dobrych maseczek w przystępnych cenach i do tego toner padsy, które także trzymają się bardzo dobrze i są polecane przez większość. Także przez nas. Tak, także przez nas, a to co zobaczymy i to co mnie ciekawi, to jak poradzi sobie ich serum ze spikulami. Czy wygryzie trochę Viti. Tak, zobaczymy. Będziemy Was o tym informować. Dobra, to ostatnia marka, o której dzisiaj powiemy, to najstarsza marka na tej liście, to Skin Food, które zostało założone w 1957 roku. To już bardzo długo. Jak na koreański rynek pielęgnacyjny to naprawdę i no niestety można powiedzieć, że czasami się wydaje, że jakby tam zostali. Tak, no to prawda właśnie jeśli idzie o bycie eco-friendly, o wegańskie produkty, no to o design. Tak.
Chociaż design trochę się zmienił, ale oni swego czasu, no bo tak jak sama nazwa wskazuje, food, oni zawsze bazują na tych takich składnikach, które pokarmowych, czymś, co można zjeść. I na przykład bardzo popularnymi produktami były produkty z miodem i kojarzysz tą Powoli butelkę, jest- tak, ta tak, butelka, tak. to bardzo staro wyglądała i oni jechali najlepsze- na tym. Ale najlepsze to jest to, że jeszcze nadal można te produkty kupić, żeby nie było. Tak, oczywiście oni dalej je sprzedają, tylko w pewnym momencie to było już wszystko takie, że to tak trochę szło i wiadomo, że jak zaczęły wychodzić nowe marki, to tak trochę się chyliło ku upadkowi i oni prawie splajtowali, prawie zbankrutowali w 2018 roku. Ale udało im się odbić i te wszystkie produkty, które mieli, dalej sprzedają. Właśnie na przykład był bardzo popularny taki Dark Spot Concealer, krem pod oczy z salmon? Co to jest salmon? Z łososia. O! PDR, tak jak PDR, ale ja nie wiem, czy to nie były jakieś takie początki. Konotacje. Nie mam żadnego pojęcia, no ale właśnie te produkty były popularne. A teraz to, co mnie zszokowało, że oni w pewnym momencie się wybili i naprawdę na przykład te toner padsy. No to toner padsy na przykład Bestsellerem. z marchewki są bestsellerem już któryś tam raz pod rząd, więc naprawdę sobie nieźle przędą, chociaż no, ja na przykład nie jestem z tych produktów do końca zadowolona i tak naprawdę za bardzo nie kojarzę takich nowych produktów oprócz tych toner padsów, które sobie tak dobrze by przędły. Tak, bo oni chyba głównie teraz wypuszczają inne rodzaje toner padsów, wypuszczają właśnie maski, te takie 30, pakowane po 30 w wielopakach. Tak. Wypuszczają też pojedyncze i z tego co ja widzę, to jest popularne. Ostatnio była tylko jedna popularna linia Water Parsley. To były takie kojące produkty, ja właśnie chcę wypróbować, jeszcze niestety nie miałam okazji. To tam krem, jakiś serum, to nawet sobie poradził, chociaż też nie aż tak wiadomo. To jest długa droga. Tak. Żeby znowu wrócić na koreański rynek, jednak to jest długa droga, trzeba o niego ciągle dbać i starać się, bo niestety marek jest naprawdę dużo. I jak sami możecie zobaczyć, jest naprawdę ich sporo. Było też wiele, ale niestety nie poradziły sobie jak te przedstawione dzisiaj. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś inne marki, które chcielibyście posłuchać na ich temat, dajcie znać. A do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Widzimy się kolejnym razem. cześć, pa! Pa!